Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym skrócie sagi mangowej Dragon Ball Super na moim kanale. Cieszę się, że wrzucony przeze mnie miesiąc temu skrót sagi Moro się wam podobał. Jest to film, tak samo jak zresztą ten poprzedni, skierowany do osób, które być może nie miały czasu czytać mangi albo nie miały ochoty czytać tej historii mangowej, dlatego teraz w kilkanaście, może troszeczkę więcej niż kilkanaście minut postaram się skrócić całą historię, która występowała póki co tylko w mandze i wiem, że są osoby, które nie czytają mangi, bo czekają na anime. Rada od serca. Nie czekajcie na anime, bo jeszcze się przypadkiem zestarzejecie. Dzisiaj w nocy zrobiłem ankietę, w której zapytałem was, co chcecie zobaczyć jako pierwsze, bo oba te filmy pojawią się jeszcze w grudniu i przemyślenia po 400, a tak dokładnie to po 405 odcinkach One Piece i właśnie skrót Granoli, no i nocne marki zdecydowały, że chcecie zobaczyć film związany z Dragon Ballem Super, także cieszę się, że fani One Piece jeszcze nie przejęli tego kanału. Także przygotowałem dla was i streszczenie sagi i co najważniejsze kadry, których jest w zasadzie kilkaset, także rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się spodoba i możecie napisać w komentarzu, jaki skrót, jeśli jakikolwiek chcielibyście zobaczyć jeszcze w przyszłości, bo ja planowałem zrobić tylko skróty sagi, które były w mandze, a których jeszcze nie było w anime. No, teoretycznie mógłbym jeszcze zrobić skrót sagi Super Hero, biorąc pod uwagę, co było przed adaptacją filmu, jakie zmiany były w adaptacji filmu i być może jeszcze co będzie w przyszłym miesiącu, ale zobaczymy, jak to będzie. Póki co, saga Granoli, słuchajcie. Po szczęśliwym zakończeniu walki z Moro na ziemię powrócił pokój. Pewnego dnia Jacko razem z kolegą Markiem, to nie jest jego prawdziwe imię, poleciał na obchód do galaktycznego więzienia, gdzie ponownie w celach możemy zobaczyć znajome twarze. Marek pyta więźniów, czy nie wiedzą czegoś na temat słabego sygnału, który galaktyczny patrol wykrył w okolicach krateru powstałego po eksplozji Moro. Jeden z więźniów zdradza, że 7-3, czyli android z umiejętnościami kopiowania, który został zjedzony przez Moro, był rzeczą, którą pewnego razu ukradli i wgrali do niego własne dane. Galaktyczny patrol był pewien, że po wybuchu Moro w kraterze nic nie zostało, ale okazuje się, że leży tam resztka głowy androida OG-73, która potajemnie jest skradziona przez dwójkę kosmitów. Kosmici umieszczają głowę w specjalnym płynie regeneracyjnym, wygląda na to, że zależy im na odnowieniu androida. Udaje się im uciec, będąc niezauważonym. Kilka miesięcy później widzimy przywódcę owych kosmitów, Goichiego. Wygląda na to, że to właśnie jemu dawno temu zbiry ukradły oryginalnego OG-73, którego moc obecnie została skopiowana do wielu kopii, tym samym tworząc małą armię androidów. Następnie poznajemy zielonowłosego jegomościa o imieniu Granola, który rozmawia ze swoim asystentem Oatmealem, który w gruncie rzeczy jest sztuczną inteligencją pod postacią opaski, którą Granola nosi na twarzy. Zielonowłosy najwidoczniej upatrzył sobie coś na statku Goichiego, ponieważ przeprowadza on atak, w którym wkracza na pokład obcej łajby i bez problemu odpiera próby oporu załogi. Goichi każe aktywować żołnierzy OG, którzy do bólu przypominają nam znanego androida OG-73. Opaskowy asystent Oatmeal błyskawicznie identyfikuje numery seryjne poszczególnych androidów, a Granola, używając swoich snajperskich umiejętności, pozbywa się żołnierzy jeden po drugim. Po chwili znajduje pomieszczenie, w którym znajduje się oryginał OG-73, którego wygląda na to, że Granola szukał od samego początku. Jakiś czas później widzimy obraz nieco oderwany od rzeczywistości. Ruiny nieznanej nam planety, porozrzucane ciała osób, które ubiorem i fryzurą przypominają Granolę, a na niebie statki bliźniacze do tych, jakich używa armia Frizy. W tumanach kurzu widać olbrzymie kontury Ozaru, piętrzące się nad niszczonym właśnie miastem, a my z perspektywy, wydaje się, jednego z uciekinierów wpadamy do częściowo zrujnowanej świątyni. Gdy wygląda na to, że napastnicy się wycofują, nagle przez dziurę w dachu zagląda jedna z olbrzymich małp z charakterystyczną blizną na policzku. Byliśmy świadkami przewlekłego koszmaru Granoli, z którego ten właśnie się wybudza. Razem z Oatmealem lecą zawieźć ciało OG-73 do gangu Hitersów. Dowiadujemy się, że Granola nienawidzi Frizy, a także tych barbarzyńskich małp, które mu służyły i które są odpowiedzialne za wybicie Cerealian, rasy, z której pochodzi Granola. Cerealianin jest przekonany, że Saiyanie zginęli przy wybuchu planety Vegeta, a Frieza zginął kilka lat temu, ale z jakiegoś dziwnego powodu ten sen ciągle go nawiedza. Przechodzimy do wydarzeń na planecie Birusa, gdzie rybia wyrocznia otrzymuje zastrzyk na bezsenność. Whis mówi, że czasami bezsenność rybiej wyroczni to zły omen na przyszłość. Po zajęciu się rybą, Goku i Whis wracają do treningu. Widzimy Goku, który bez problemu włącza pełen Ultra Instynkt, srebrnowłosą formę, której użył do pokonania Moro w poprzedniej sadze. Po krótkiej wymianie, Whis oznajmia Goku, że ten nie może kopiować jego stylu, ale powinien wypracować swój własny. Dowiadujemy się z ust Birusa, że aniołowie są permanentnie w stanie Ultra Instynktu, więc nie włączają go, tak jak na przykład Goku. Whis oznajmia, że samo opanowanie Ultra Instynktu nie jest celem Goku, a tylko punktem startowym, bo teraz powinien rozwijać kontrolę nad tą techniką.
Dla przykładu, Whis ma większą kontrolę niż Goku, a arcykapłan panuje nad Ultra Instynktem nawet lepiej niż Whis. Vegeta nie ma zamiaru trenować w ten sposób, a Beerus oznajmia, że istnieją inne techniki bogów, więc jeśli Vegeta chce, to może popatrzeć, jak Beerus idzie się rozruszać. W międzyczasie Granola dociera do bazy Hitersów, którym oddaje androida OG-73 w zamian za sowitą nagrodę. Gang Hitersów to rodzeństwo z gościem o imieniu Elek na czele. Hitersi zdobywają siłę poprzez informacje i pieniądze. Są zdania, że jeśli będą potrzebować armii, to po prostu ją sobie wynajmą. A co do androida OG-73, Hitersi wynajęli Granolę, łowcę nagród, żeby zdobył dla nich to, jak się okazuje, źródło bezcennych informacji. Elek oznajmia Granoli, że Frieza został wskrzeszony, a Cerealianin traci nad sobą panowanie na myśl o tym, że będzie mógł zabić Friezę własnymi rękoma i dokonać w ten sposób swojej zemsty. Roztrzęsionego Granolę do porządku przywraca najmłodszy, ale najsilniejszy z rodzeństwa Gas. Elek mówi, że im Frieza też przeszkadza w biznesach, więc niech Granola się uspokuje. Najlepsza zemsta jest serwowana na zimno. Po wyjściu Granoli widzimy prawdziwe oblicze Eleka i Hitersów. Elek obawia się, że rosnący w siłę Granola może zacząć im przeszkadzać, więc Frieza mógłby sprzątnąć Cerealianina za nich. Jednak najpierw Hitersi swój wzrok kierują na Zuno, osobę, która w świecie Dragon Balla wie wszystko. Granole w drodze powrotnej napada kolega po fachu razem z obstawą, ale Cerealianin, prezentując ponadprzeciętne umiejętności snajperskie i odkrywając swoje charakterystyczne dla Cerealian czerwone oko, odpiera atak. Rybia wyrocznia przez sen mówi słowa o tym, że balans w siódmym wszechświecie zostanie zaburzony, a najsilniejszy wojownik niedługo się pojawi. Granola po jakimś czasie dociera na rodzinną planetę, która obecnie jest zaludniona przez rasę Shugarian, słabych i sympatycznych pamperków. Granola wraz z osobą, którą nazywa dziadkiem, mieszka w lesie, poza miastem. Okazuje się, że to miasto przed laty zostało wybudowane przez Hitersów, po tym jak sprzedano wyczyszczoną przez armię Frizy planetę Shugarianom. Z góry, na której mieszka Granola, widać ruiny miasta Cerealian, 40 lat temu zniszczonego przez Saiyan z rozkazu Frizy. Beerus tłumaczy Vegecie, że tak jak długo ten będzie obarczał się winami Saiyan, którzy jako barbarzyńska rasa niszczyli planetę za planetą, tak długo nie będzie w stanie opanować mocy Boga Zniszczenia, którą Beerus właśnie zademonstrował. Beerus prowokuje Vegetę, zdradzając mu fakt, że to on jest odpowiedzialny za zniszczenie planety Vegeta, bo Frieza zrobił to zgodnie z jego sugestią. Wściekły Vegeta jest spacyfikowany przez Boga Zniszczenia, który oznajmia, że Vegeta, będąc spętanym przez grzechy swojego ludu, nigdy nie stanie się silniejszy. Książę musi zniszczyć niepotrzebne myśli, a potem stworzyć się na nowo, bo przecież przed stworzeniem następuje zniszczenie. Hitersi, odczytując dane z OG-73, poznają lokalizację Zuno, dowiadują się o smoczych kulach, a my dowiadujemy się, że 40 lat temu na planecie Sirial, oprócz Cerealian, żyli również Nameczanie. Oni również zostali wybici przy okazji inwazji Saiyan, ale tak samo jak Granola, jeden Nameczanin przeżył. Jest to nie kto inny jak Monaito, dziadek Granoli, który dziś mieszka razem z nim na wzgórzu przy mieście Shugarian. Granola je kolację razem z Monaito i toczy się między nimi rozmowa o zemście na Frizie, który niedawno wrócił do życia. Granola zakłada, że pomóc mu w tym może smocza kula, którą mają w domu. Okazuje się, że na planecie Sirial istnieje zestaw mniejszych niż ziemskie smoczych kul, a w dodatku są tylko dwie. Rzecz w tym, że druga przepadła 40 lat temu. Monaito zabrania Granoli używać kul do zemsty. W przebitce z planety Namek dowiadujemy się, że liczebność kul w zestawie i sama wielkość sfer zależy od stworzyciela. Nameczanie jako jedna rasa przybyli do naszego wszechświata z innej rzeczywistości, a obecnie zestawy smoczych kul mogą istnieć tam, gdzie żyją rozproszeni przedstawiciele tej rasy. Monaito próbuje wybić Granoli zemstę z głowy, bo ta prowadzi tylko do pojawiania się nowych wrogów. Granola przyznaje dziadkowi rację, ale zdanie zmienia po tym, jak w telewizji widzi, że druga smocza kula została przypadkiem znaleziona przez jednego z Shugarian. Granola pod osłoną nocy wykrada drugą kulę i przywołuje smoka o imieniu Toronbo. Następnie wypowiada życzenie o staniu się najpotężniejszym wojownikiem we wszechświecie. Toronbo nie może wydobyć siły wykraczającej poza ukryty potencjał Granoli, ale może spełnić to życzenie pod pewnym warunkiem. Granola mówi, że jest w stanie zgodzić się na wszystko. Dodajmy, że smok w rankingu najsilniejszych nie bierze pod uwagę bogów i aniołów, czyli Beerusa i Whisa. Vegeta kontynuuje trening mocy zniszczenia i nawet prezentuje swoje Hakai, niszcząc drobny kamień. Goku skupia się na szlifowaniu Ultra Instynktu. Widzimy wzmocnionego Granolę, któremu oprócz tego, że urosły włosy, no to smok najwidoczniej oprócz surowej siły sprezentował również pakiet startowy technik, bo Granola wykonuje Hakai na olbrzymiej skale, mimo tego, że nawet nie wie, co to za technika. Whis widzi w lasce całą sytuację, ale nie mówi nic Goku i Vegecie, którzy kłócą się o to, który z nich będzie najsilniejszym wojownikiem we wszechświecie. Granola
Granola wraca do siedziby Hitersów i pewny tego, że może pokonać Freezę, pyta Eleka o jego lokalizację. Między Granolą a Hitersami zawiązuje się drobna walka, w której Granola prezentuje nowo nabyte umiejętności. Zdradza wszystkie informacje Elekowi, ale Elek nie zna obecnej lokalizacji Freezy. Mówi, że poda ją, kiedy będzie wiedział. Granola powiedział, że poczeka, ale nie za długo, bo poświęcił 150 lat swojego życia, żeby otrzymać tę moc. To był warunek Smoka. Obecnie Granoli zostały tylko 3 lata życia. Hitersi knują przeciwko Granoli. Są oni partnerami biznesowymi Freezy, ale ich celem jest przejęcie jego armii, a te pewnie chce zniszczyć Granola. Więc Elek planuje użyć Saiyan, którzy pokonali Moro, żeby pozbyć się Granoli. 2 na 1 na pewno pozbędą się Cerealianina. Los niedługo skrzyżuje drogi tej trójki. Whis sugeruje Goku, żeby ten opanował używanie Ultra Instynktu w swojej bazowej formie, a srebrnowłosą transformację zostawił jako asa w rękawie. Granola wraca na planetę Serial, ale decyduje się przeczekać poza domem. Oil i Maki lecą do Zuno zapytać go o kilka rzeczy, a także mają zamiar zwerbować Goku i Vegetę i skrzyżować ich drogi z Granolą. Widzimy interakcję między Elekiem a Gasem, z której wynika, że Gas ma potencjał, żeby prześcignąć Freezę. Jest silnym, ale wydaje się trochę niedojrzałym osobnikiem. Goku i Vegeta kontynuują swój trening i możemy zaobserwować jego efekty. Po jakimś czasie dwójka Hitersów dociera na ziemię i podstępem udaje im się ściągnąć Saiyan. Vegeta otrzymuje od Birusa kolczyk, oznaczający, że użytkownik jest posiadaczem mocy zniszczenia. Whis w takim razie postanawia narysować Goku na stroju swój znak, żeby podtrzymać ducha rywalizacji. Hitersi wykradają smoczy radar, żeby użyć go na planecie Serial. Goku i Vegeta myślą, że lecą walczyć ze złoczyńcą, który twierdzi, że jest najsilniejszy we wszechświecie. Natomiast Granola otrzymuje informację od Hitersów, że Freeza wysłał po niego 2 zabójców, którzy na dodatek są członkami prawie wymarłej rasy Saiyan. Walka Saiyan z Granolą została zaaranżowana, niestety obie strony nie mają pojęcia o tym, że są manipulowane przez Hitersów. Po 18 dniach podróży Saiyanie docierają na Serial. Gasowi wracają nieprzyjemne wspomnienia sprzed 40 lat, które są związane z tą planetą. Saiyanie znienacka zostają zaatakowani deszczem wiązek Ki, a po chwili Goku zostaje trafiony w kark i traci przytomność. Vegeta ratuje go, dając mu jedną z 2 fasolek senzu, które przywieźli ze sobą. Ultra Instynkt w bazowej formie jeszcze trochę szwankuje, więc Goku, podobnie jak Vegeta, odpala Super Saiyanina. Nagle objawia im się Granola, który wedle Goku jest szybszy nawet niż błyskawiczna transmisja. Goku staje do walki z Granolą, a Vegeta przygląda się sytuacji, przebywając w ruinach cerealiańskiego miasta. Goku używa Ultra Instynktu w formie Super Saiyana Boga. Ta technika jest bardziej dokładna, jeśli używa się jej w połączeniu z silniejszymi formami. Granola atakuje Goku w punkt witalny, korzystając ze swojego snajperskiego czerwonego oka. Vegeta, słysząc to, przypomina sobie o pewnej rasie, która niegdyś słynęła z tej cechy. Zastanawia się, czy to może mieć jakiś związek. Podczas gdy walka Granoli i Goku, który włączył formę Blue, jest kontynuowana, detektyw Vegeta domyśla się już, kim tak naprawdę jest Granola. Bitwa staje się coraz bardziej zażarta, ale w pewnym momencie Goku i Vegeta mają okazję zamienić słowo. Vegeta tłumaczy Goku całą sytuację i dochodzą do wniosku, że Hitersi ich oszukali. Goku jednak postanawia kontynuować walkę, bo nadal nie użył swojej pełnej mocy. Gdy wygląda na to, że Ultra Instynkt dla Granoli jest poprzeczką nie do przeskoczenia, następuje szok. Goku przez ten cały czas walczył z klonem Granoli, którego ten stworzył z ułamka swojej prawdziwej mocy. Nagle Goku jest zaatakowany z perfekcyjną precyzją przez prawdziwego Granolę. Kiedy ten ma zamiar dobić nieprzytomnego Goku, na drodze staje mu toksyczny Vegeta, który plując pod nogi Granoli, mówi, żeby ten dołączył do swoich pobratymców i że to nie Saiyanie zaraz wyginą, tylko właśnie Cerealianie. Vegeta oznajmia, że oni już nie pracują dla Freezy, a tamta inwazja nie ma z nimi żadnego związku. Nawet Oatmeal widzi w tym coś dziwnego, ale Granola, zaślepiony zemstą, odrzuca te informacje. Vegeta od początku walki jest spychany do defensywy, a Granola atakuje go coraz to nowymi pociskami. Mimo wszystko Saiyanin twierdzi, że zwycięstwo i tak będzie jego. Vegeta prowokuje Granolę do tego, żeby ten własnym atakiem przypadkowo zniszczył część ruin swojego miasta. Cerealianin jest wściekły i w nerwach potwierdza domysły Vegety, że ta moc jest świeża i nie jest podparta ani doświadczeniem bitewnym, ani nawet treningiem. Najsilniejszy? Drugi najsilniejszy? Rankingi są fajne i w ogóle, ale reprezentują tylko pewien moment w czasie. Gdy ten moment mija, staje się niczym więcej jak historią. Weź mnie jako przykład. Obecnie jestem silniejszy niż kilka minut temu. Tymi słowami Vegeta dalej prowokuje Granolę, któremu w końcu udaje się trafić Vegetę w brzuch. Gdy wygląda na to, że Vegeta jest fatalnie zraniony tym ciosem, dzieje się coś nietypowego. Saiyanin zaczyna się uśmiechać i mówi o tym, że to wspaniała zabawa, a tego uczucia nie czuł od wieków. Brak ludzi do ocalenia. Brak planety, na którą musi uważać. Tylko on, zatopiony w walce, w swoim szczęśliwym miejscu. Jest to dokładnie to, co sprawia, że krew Saiyanina oszalałego na punkcie walki zaczyna płynąć szybciej.
Po tych słowach ciało Vegety zaczyna otaczać słup purpurowej energii, która nie przypomina zwyczajnej boskiej ki, co zauważa Goku. Granola zostaje odrzucony, a kiedy próbuje atakować Vegetę, jego pociski są niszczone w momencie zetknięcia z tajemniczą aurą. Po chwili z ognistej burzy zaczyna wyłaniać się przetransformowany Vegeta, który oznajmia, iż Bóg zniszczenia nauczył go, że moc wynikająca jedynie z instynktu jest nieograniczona. Vegeta zaczyna przytłaczać Granolę swoją nową mocą, a także surowym i szaleńczym stylem walki. Gdy Granoli udaje się zranić Vegetę, ten z uśmiechem oznajmia, że im bardziej płonie jego duch walki, tym silniejszy się on staje. Walka przenosi się do ruin miasta, a Vegeta celowo przyjmuje kolejne ataki Granoli, bo twierdzi, że to rozpala go jeszcze bardziej. Książę nazywa swoją formę Ultra Ego, w kontraście do Ultra Instynktu Goku. Granola dowiaduje się od Vegety, że Saiyanie również zginęli z rąk Frizy. Jest już jednak za późno, żeby wycofać się z walki. Oatmeal próbuje przemówić do rozsądku Granoli, ale zirytowany cerealianin, któremu moc niestety uderzyła do głowy, zdejmuje swojego asystenta i wyrzuca go. Granola posuwa się nawet do celowego niszczenia ruin swojego miasta. Vegeta zdejmuje zniszczoną zbroję i zaprasza Granolę do dalszej walki. Oatmeal przyzywa statek, a Vegeta powoli zaczyna tracić przytomność od ilości obrażeń, które przyjął. Z kolei Granola powoli zaczyna się rozkręcać, co przypieczętowuje fakt odblokowania przez niego drugiego czerwonego oka. To Vegeta zmusił Granolę do przełamania swojego limitu. W międzyczasie Hitersi zbierają cerealiańskie smocze kule w celu wypowiedzenia swojego życzenia. Goku ratuje Vegetę przed otrzymaniem czystego ciosu, co skutkuje utratą przytomności księcia. Saiyanin jest trafiony w punkt witalny, ale po chwili wstaje, oznajmiając, że ta technika nie zadziała na niego drugi raz. Goku jest w stanie przesuwać punkty witalne tuż przed atakiem Granoli. Vegeta budzi się i widzi, że jego rywal przejął pałeczkę, ale prosi go o możliwość zakończenia tej walki samemu. Wygląda na to, że Vegecie bardzo zależy na tym, żeby z tym konkretnym przeciwnikiem zawalczyć samemu. Vegeta pyta, czy Granola naprawdę nie widzi niczego innego poza swoją zemstą. Czy naprawdę nie ma niczego innego w życiu, co się dla niego liczy? Po raz kolejny włącza Ultra Ego i walka przenosi się do miasta Sugarian, gdzie Granola zauważa tutejszą matkę z dzieckiem, którzy chowają się w jednym z budynków. To sprawia, że przypomina sobie o historii, którą my poznaliśmy na początku sagi. Dzieckiem, które uciekło do świątyni 40 lat temu, był właśnie Granola, a osobą, która tam na niego czekała, była jego matka. Po krótkiej wymianie życiowych mądrości Granola przypiera Vegetę do ściany. Saiyanin godzi się z porażką i przeprasza Virusa, oznajmiając, że moc Boga Zniszczenia była jednak czymś zbyt wielkim dla takiego nowicjusza jak on. Gdy Vegeta akceptuje swój los, następuje mój ulubiony moment w całej sadze. Na niebie pojawia się samolot pilotowany przez Oatmeala, w którym widzimy również Monaito. Na pole bitwy biegnie również Goku. Gdy Granola ma już wystrzelić samobójczy atak, którym chce zabić również Vegetę, Monaito krzyczy do niego, żeby się zatrzymał. Ten moment wykorzystuje Goku, który odpycha Granolę, którego uwaga została odwrócona przez Nameczanina. Goku również krzyczy na Vegetę, który odpowiada mu jedynie uśmiechem. Ze statku spokojnym krokiem wychodzi Monaito, a Granoli puszczają już nerwy. On po prostu chce już to wszystko zakończyć. Chce, żeby ta cała sytuacja już dobiegła końca. Monaito oznajmia, że Granola jest w błędzie. Jest jeden Saiyanin, który nie zasłużył na jego zemstę. 40 lat temu Granolę i Monaito uratował Saiyanin o imieniu Bardock. 4 dekady temu cerealianie i Nameczanie żyli razem w pokoju. Do czasu, w którym planeta Sirial została zaatakowana przez armię Frizy, m.in. przez Saiyan. Tego dnia doszło do masowych mordów, a także do doszczętnego zniszczenia planety. Monaito jako ostatni żywy Nameczanin przejął pieczę nad tutejszymi smoczymi kulami. Zobaczyliśmy również Ozaru, który zajrzał przez dziurę w dachu. Mały wystraszony Granola zemdlał, dlatego nie pamięta tej całej sytuacji. Cerealianom udało się zniszczyć księżyc, ale Saiyanom nawet w ludzkich formach udało się wybić tubylców. Mamy pierwsze spojrzenie na Bardocka, który zostaje zaatakowany przez matkę Granoli. Saiyaninowi widok matki broniącej syna przypomina o własnym dziecku, które w tamtym okresie było jeszcze niemowlakiem w inkubatorze. Bardock wydaje polecenie powrotu dla swojego wspólnika i oznajmia, że sam wróci niedługo. Monaito chowa kulę w domku przy lesie, do którego nagle wchodzi Bardock razem z małym Granolą i Musli, jego matką. Bardock oznajmia, że daruje im życie ze względu na swój kaprys i że mają po prostu przeżyć jak najdłużej. Wracając do teraźniejszości, Goku dowiaduje się, że Bardock to nikt inny jak jego ojciec, a ta łagodna natura, nienaturalna przecież dla Saiyan, musi płynąć w jego żyłach. Granola pyta, dlaczego jego matka nie przeżyła, na co Monaito kontynuuje historię. Okazuje się, że tego dnia, 40 lat temu, na planetę przylecieli również Hitersi, którzy nakryli Bardocka i resztę. Saiyanin chciał ich spławić, udając, że ma zamiar zabić niedobitków, ale Elek nie czekając zabija Musli, strzelając do niej z broni.
Wściekły Bardock atakuje Hitersów, ale do walki włącza się Gas. To z nim przed laty Bardock stoczył pojedynek. W teraźniejszości widzimy Gasa i Eleka, którzy rozmawiają na ten temat. Elek jest pewien, że Gasowi nie przetrafi się to co wtedy, ale zawsze warto być ubezpieczonym. Granola jest wściekły na Monaito za ukrywanie prawdy przez lata, ale Nameczanin niestety nie miał wyboru. Gdy Monaito miał powiedzieć, w jaki sposób Bardock pokonał Gasa, niebo ciemnieje. Elek przywołał smoka, a chwilę później nasi bohaterowie czują nową, olbrzymią ki. Na polu bitwy, oprócz Oila i Maki, pojawia się nowy, najsilniejszy we wszechświecie wojownik – Gas. Gas dysponuje mocą tworzenia broni i jedną z nich przygważdża Granolę do ściany. Goku również jest unieruchomiony, a Hitersi odkrywają wszystkie karty i oznajmiają, że cała trójka musi umrzeć. Oswobodzony przez Monaito Granola rzuca się na Gasa. Okazuje się, że Granola był wykorzystywany przez Hitersów, bo ci dowiedzieli się, że przeżył dopiero lata później, gdy chłopiec był już wyspecjalizowanym łowcą nagród. Elek zabronił odzywać się Monaito, grożąc, że zabije ich, gdy Granola dowie się o swojej przeszłości. Goku woła Vegetę, żeby ten poszukał drugiej Senzu, która była w jego zbroi, wyrzuconej jakiś czas temu. Pierwszą fasolkę zjadł Goku, więc teraz będzie fair, jeśli drugą zje Vegeta. Goku przyjmuje pałeczkę w walce z Gasem, ponieważ Granola został pobity do nieprzytomności. W międzyczasie Vegeta znajduje drugą Senzu, ale postanawia dać ją Granoli. Oznajmia, że Granola powinien wrócić do walki i zakończyć to swoimi rękoma. Musi przecież wypełnić zemstę na tych, którzy wykorzystywali go przez te wszystkie lata, prawda? Przy okazji zapraszam Was do mojego starego filmu, który nagrałem jakiś czas temu z analizą równoległych życiorysów Granoli i Vegety. Tam ten temat rozwinąłem troszeczkę bardziej. Co prawda był to materiał nagrywany przed zakończeniem sagi, ale wydaje mi się, że i tak powinien się Wam spodobać. Także link znajdziecie w rogu ekranu. Między Gasem a świeżo uzdrowionym Granolą nawiązuje się walka i wygląda na to, że celem seriali anime nie są już Saiyanie, a właśnie Hitersi. Przy okazji Monaito wręcza Granoli Oatmeala, którego ten wyrzucił wcześniej w przypływie pychy i irytacji. Początkowo Gas przegrywa, a nasi myślą, że to pewnie dlatego, że Gas jeszcze nie przyzwyczaił się do swojej nowej mocy. Jednak prawda jest taka, że Gas do tej pory używał tylko własnej techniki tworzenia broni, bo chciał pokonać Granolę swoją własną mocą. Gdy zaczyna używać mocy od smoka, Granola jest zdeklasowany. Jednakże po chwili widzimy Granolę, który czuje się całkiem pewnie. Dzieje się tak, ponieważ Gas faktycznie nie umie korzystać dobrze z technik, które otrzymał od smoka. Jego błyskawiczna transmisja jest powolna i ślamazarna. Granola zyskuje przewagę nad Gasem, mimo tego, że ten surowej mocy ma więcej. Gdy Gas ląduje na deskach, do akcji wkracza Elek, który zrywa Gasowi wisiorek z czoła, który jak się okazuje był pieczęcią blokującą prawdziwą naturę rasy Hitersów. Gas również stracił nad sobą panowanie 40 lat temu, ale Elek jest przekonany, że tym razem Gas opanuje tę moc. Niestety Monaito był nieprzytomny i nie widział, jak Bardock pokonał wzmocnionego Gasa. Gasa, który obecnie niemiłosiernie okłada ciosami Granolę. Oszalały Gas atakuje wszystkich, nawet swoje rodzeństwo. Potem obrywa się Vegecie, ale gdy do walki włącza się Goku, Gasowi odpala się syndrom stresu pourazowego i przypomina sobie obraz Bardocka. Widzimy Saiyanina, który wystrzeliwuje falę ki w przerażonego Gasa. Te myśli zaczynają przytłaczać Hitersa, ale Elek, przemawiając mu do rozsądku, sprawia, że Gasowi udaje się opanować tę moc i wraca do swojej normalnej formy. Wściekły Granola atakuje Eleka, ale Gas łamie mu ręce, wypala oczy laserami, a dzieła zniszczenia dopina najstarszy brat, który w brutalny sposób strzela Granoli z pistoletu w plecy. Goku nie ma sił, żeby się temu przeciwstawić, ale wtedy resztkę swojej energii przekazuje mu Vegeta, który z bólem stwierdza, że sam już nie może walczyć. Goku rzuca się na Gasa, ale ten po kilku wymianach stwierdza, że nie czuje tego samego ognia, tej samej determinacji, którą czuł 40 lat temu od Bardocka. Gas ma olbrzymią przewagę nad Goku. Nagle zauważa Monaito leczącego Granolę na brzegu jeziora. Gdy ma zamiar ich zabić, Goku łapie go i używając błyskawicznej transmisji ucieka z nim na inną planetę. Goku oznajmia, że jego kontrola nad błyskawiczną transmisją nadal jest znacznie lepsza niż Gasa i prowokuje go do tego, żeby Gas teleportował się za nim na kolejne planety. Po zaliczeniu kilku lokalizacji dwójka wojowników przenosi się do galaktycznego więzienia, gdzie skazani poznają Gasa i śmieją się, że to ten maluch, co kiedyś ze strachu posikał się w majtki. Gas z pełną powagą wykrzykuje, że w tej sytuacji nie było moczu. W takim razie skąd ta mokra plama? Czy jego rasa płacze poprzez krocze? Wyśmiewają się więźniowie. Gas krzyczy, że puścił tylko kilka kropel, bo trzymał go przez długi czas i bardzo mu się chciało. Po krótkiej, niezręcznej ciszy Goku dochodzi do wniosku, że Gas jednak na serio zsikał się w majtki.
Na kolejnej planecie Goku kwestionuje ślepe zaufanie Gasa do swojego brata i ostrzega go, że może być wykorzystywany. Przecież brat Goku nawet chciał kiedyś go zabić. Gdy Goku zaczyna brakować sił, nagle wyczuwa Whisa, który akurat przebywa na wakacjach. Zostawia Gasa pod skrzydłami swojego mentora, a sam używając błyskawicznej transmisji, którą ma opanowaną do perfekcji, w mgnieniu oka, skacząc po poprzednich lokalizacjach, wraca na planetę Serial, podczas gdy Gas ze swoją nieopanowaną teleportacją nie jest w stanie wrócić bezpośrednio na tak odległą planetę. Goku udało się kupić trochę czasu, więc cała ekipa ucieka do domu Monaito. Hitersi bez siły ognia muszą się tymczasowo wycofać. Whis kontaktuje się z Goku i oznajmia mu raz jeszcze, że powinien znaleźć swoją wersję Ultra Instynktu, a nie naśladować anioły, które są kompletnie innymi formami życia. W domu Monaito przynosi pamiątkę po Bardoku, jego skauter z nagraniem, którego niestety nie udało mu się nigdy odtworzyć. Na pomoc przychodzi Oatmeal, który jest w stanie odzyskać ten plik. W międzyczasie Gas z zawrotną prędkością przemierza kosmos, wracając na planetę Serial. Rozpoczyna się odtworzenie nagrania głosowego sprzed 40 lat. W pokoju rozbrzmiewa głos Bardoka, który mówił do Monaito, że ci mają przetrwać za wszelką cenę. Goku, słysząc te słowa, odblokowuje swoje wspomnienie rodziców, którzy w ten sam sposób pożegnali go, wysyłając go w kapsule na Ziemię. Przenosimy się 40 lat wstecz, żeby poznać zakończenie historii Bardoka i Gasa. Gas oznajmia, że słyszał od Eleka, że Saiyanie i tak mają niedługo zniknąć, więc wynik tej walki dla Bardoka niewiele znaczy. Bardok wypruwa z siebie żyły, żeby pokonać Gasa, ale ten jest po prostu za silny. Monaito postanawia użyć smoczych kul, żeby pomóc Saiyaninowi. Chce go przenieść na jego rodzinną planetę, ale Bardok odmawia. Chce zostać na planecie Serial, dopóki nie pokona Gasa. Monaito prosi w takim razie o wypowiedzenie innego życzenia, na co Bardok odpiera: chciałbym, żeby moi synowie rozkwitli. W domyśle chodzi Bardokowi o to, żeby jego synowie dorośli zdrowi. Gas w dalszym etapie walki wyrywa Bardokowi ogon, a gdy ma zamiar wykończyć go dzidą, ten atak przyjmuje na siebie Monaito. Zniecierpliwiony Gas traci nad sobą panowanie, ale nieustępliwość i nieugiętość Bardoka pozwala mu po raz kolejny odeprzeć ataki Hitersa. Gdy Gas wypytuje Bardoka, co nim kieruje, czy jest to zemsta, czy chęć odpokutowania, dlaczego walczy mimo tego, że jest słabszy, Bardok przechodzi najwidoczniej coś w stylu przebudzenia i odpowiada pytaniem: co za idiota podczas walki na śmierć i życie myślałby o czymkolwiek innym niż zwycięstwo. Te słowa łamią psychikę i ducha walki Gasa, co sprawia, że nie jest on w stanie obronić się przed atakami Bardoka. Przegrywa walkę, a na pole bitwy podlatuje Elek. Ostrzega Bardoka przed tym, żeby mu przypadkiem meteoryt nie spadł na głowę, po czym usiłuje zastrzelić Saiyanina, ale dziwnym trafem żaden strzał go nie zabija. Hitersi odlatują, a z gruzów wyczołguje się zraniony Monaito i nagranie się kończy. Osłupiały Goku przypomina sobie część rzeczy związanych z jego rodzicami i przeszłością i dochodzi do wniosku, że w końcu przypomniał sobie o tym, czym jest sajańska duma i że do tej pory nie do końca wierzył w swoje umiejętności. Vegeta odpiera, że jego brzemieniem nie są grzechy Saiyan, ale właśnie ich duma. Monaito leczy dwójkę Saiyan, jednocześnie przywracając im ubrania, a na ziemię po krótkiej chwili w końcu wpada rozsierdzony Gas. Goku i Vegeta wychodzą na spotkanie z Gasem, nosząc na twarzy uśmiechy pewności siebie. Są zdeterminowani, by wygrać tę bitwę nawet kosztem własnego życia. Uleczeni przez Monaito, Saiyanie transformują się w swoje najsilniejsze transformacje i razem rzucają się na Gasa. Walka jest zażarta i intensywna, ale Gasowi udaje się odpierać liczne ataki. Nagle przed szereg wychodzi Vegeta, któremu udaje się wyprowadzić czysty cios w Gasa ku zdziwieniu Goku. Vegeta rozpoczyna pojedynek z Gasem i chce rozstrzygnąć tę walkę sam, jednocześnie ekscytując się, że jego Ultra Ego ewoluuje poprzez liczne obrażenia, które przyjmuje. Sugeruje Goku, żeby ten w tym czasie wymyślił coś, co pozwoli mu ulepszyć swój Ultra Instynkt. Do tego czasu Gas jest jego. Vegecie udaje się chwilowo złamać ducha Gasa, który zakrywa twarz na widok zombie Vegety, ale niestety ciało księcia osiąga swój limit wytrzymałości. Goku ratuje Vegetę przed śmiercią z ręki Gasa, a następnie oznajmiając, że wymyślił rozwiązanie dla tej sytuacji, włącza Ultra Instynkt Omen, czyli etap początkowy pełnego Ultra Instynktu. Goku wyjaśnia to w taki sposób, że do prawidłowego działania pełnego Ultra Instynktu potrzebuje spokojnego serca. W Omenie może zachować swoje naturalne emocje, a obecnie jego serce jest dalekie od bycia spokojnym. To rozwiązanie plus pękająca pewność siebie Hitersa sprawia, że Goku ma delikatną przewagę w walce i prezentuje dość nietypowy styl walki, niezbyt przypominający Ultra Instynkt, który znaliśmy do tej pory. Zdenerwowany Elek krzyczy na Gasa i każe mu wziąć się w garść, na co Goku mówi, że
daj mu spokój. Zawsze będą mogli sobie powalczyć następnym razem, jeśli będzie chciał. Elek mówi, że dla Gasa nie będzie następnego razu. Po tych słowach za Elekiem rośnie słup energii, z której wyłania się wyraźnie postarzały Gas, który najwyraźniej zmusił swoje ciało do jeszcze mocniejszego postarzenia się kosztem większej siły. Szala zwycięstwa znów przechyliła się na stronę Hitersów, ale Oil i Maki nie są do końca pewni, czy Gas na pewno dobrze się czuje. Coś z nim jest nie tak. Nagle walkę Goku i Gasa przerywa strzał. Nikogo innego jak Granoli, którego w międzyczasie Monaito doprowadził do porządku. Granola i Goku łączą siły. Cerealianin przygotowuje przepotężny atak Ki, podczas gdy Saiyanin próbuje zająć uwagę Gasa. Gdy Goku upada i traci przytomność pod lawiną ciosów, do walki włącza się Vegeta, próbując kupić Granoli trochę czasu. Granola jest gotowy do strzału, a następnie dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewa. Nieprzytomny Goku nagle, samoistnie transformuje się w stan pełnego Ultra Instynktu i tworzy olbrzymiego awatara z Ki, takiego samego, jakiego użył na końcu sagi Moro. Awatar chwyta Gasa i ciska nim na orbitę okołoziemską, a Granola wystrzeliwuje przygotowany pocisk i Gas jest nim trafiony. Ciało Hitersa spada na ziemię. Granola mówi, że go nie zabił, bo nie zależy mu już na zemście, niezależnie na kim. Dodatkowo przeprasza Goku i Vegetę za wszystko, co do tej pory zrobił. Niestety jest on na skraju wyczerpania, bo naładował ten atak swoją energią życiową. Monaito jednak leczy całą trójkę i okazuje się, że ciągłe i częste leczenie wzmocniło tę umiejętność i Nameczanin jest w stanie odrodzić ich moc w pełni. Elek próbuje uciec, ale nagle radość przerywa promień energii, który przebija Monaito. Gas przypominający zombie wstał po raz kolejny i tym razem wyglądając jeszcze starzej i nie dbając o swoje ciało ani życie, znów stawia opór naszym bohaterom. Nie dba o zdartą skórę, złamane kości ani oderwane kończyny. Maki krzyczy na Eleka, żeby ten powstrzymał brata, ale Elekowi peron już dawno odjechał. Odkrywa karty i wykrzykuje, że Gasowi i tak nie zostało dużo życia, bo życzenie do smoka wymagało poświęcenia długości życia brata. Gas na te słowa przeraża się i przegląda się w tafli wody. To ironiczne, że do tej pory walczył jak zaprogramowany przez brata robot, nie będąc świadomym, że tym samym wypala swoje życie. Elek wykrzykuje, że Gas, którego nazywa bezużytecznym śmieciem, ma się ogarnąć i walczyć do ostatnich chwil, bo jeśli zmarnuje jeszcze więcej czasu, to on... Zdanie nie zostaje dokończone, bo na powierzchnię planety Sirial ląduje właśnie on, wspominany od początku historii, ale do tej pory nieobecny Frieza. Planem Eleka było wykorzystać Gasa do pozbycia się Saiyan i Granoli, a następnie Frizy, z którym Elek umówił się na spotkanie. Nie sądził jednak, że Gasowi tak długo zejdzie z pierwszą trójką. Frieza oczywiście zna Hitersów, a wściekły Gas rzuca się na Imperatora. Ku zdziwieniu wszystkich obecnych, Gas jest zabity jednym szybkim ciosem. Na naszych oczach ulatują z niego resztki życia. Gas zmienia się w kubkę kości, która bezsilnie opadając na ciało Frizy rozsypuje się na ziemi. Frieza miażdży pod swoją stopą czaszkę Gasa i oznajmia Elekowi, że od początku wiedział o ich spisku, a jedynie pozwalał im pracować dla jego zysku. Frieza zabija Eleka, a następnie Saiyanie pytają go, jakim cudem zabił Gasa z taką łatwością, skoro ten stał się najsilniejszym wojownikiem we wszechświecie. Frieza mówi, że spędził ostatnio trochę czasu w innym wymiarze, więc pewnie podczas wypowiadania życzenia nie był brany pod uwagę jako część tego wszechświata. Chodzi o komnatę ducha i czasu, napotkaną na jednej z planet podbitych przez jego armię. Tam udało mu się odbyć w przeliczeniu 10-letni trening, dzięki któremu odblokował nową transformację. Poznajecie Black Freezę. Black Freeza z łatwością nokautuje przetransformowanych Goku i Vegetę, a następnie odlatuje, oznajmiając, że przybył tu dzisiaj w innym celu, więc da im spokój. Maki i Oil są zwerbowani jako kucharz i kelner armii Freezy. Gdy ich statek odlatuje, na miejscu pojawia się Whis, który ratuje życie Monaito. Nameczanin na pożegnanie wręcza Goku Scouter Bardoka. Vegeta i Granola umawiają się na sparring, po czym Saiyanie razem z Whisem odlatują, a Granola i Monaito decydują się na dalsze życie na planecie Sirial. Czy rybia wyrocznia mówiła o Freezie jako o najsilniejszym wojowniku we wszechświecie? Kto wie, odpowiada Whis. Może gdzieś pojawił się ktoś jeszcze. W takim razie Goku i Vegeta muszą dalej trenować, bo nie wiadomo, co przyniesie jutro. A jutro? No jutro to może wrzucę ten odcinek z One Piece, który dałem wam jako opcję do wybrania w ankiecie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak i chcecie więcej takich skrótów, to możecie zostawić lajka, możecie też napisać w komentarzu, jakie skróty byście chcieli zobaczyć. Od razu mówię, że Dragon Balla, tego, który został zanimowany, w sensie klasyczny, Dragon Ball Z, nie mam zamiaru skracać. Myślałem może o tym, żeby skrócić GT, ale to oznaczało, że musiałbym obejrzeć GT, więc raczej chyba następnym skrótem będzie Saga Super Hero, ale ta wersja mangowa, bo ona się delikatnie różniła, plus jeszcze miała ten wstęp
który tak naprawdę dział się przed adaptacją filmu. Zostawcie suba na moim kanale, żeby niczego nie przegapić. Życzę wam miłego, spokojnego dnia. Dziękuję za całą aktywność, za dotrwanie do tego momentu. I będziemy się jeszcze widzieć przed Nowym Rokiem, ale w sumie to Sylwester to będzie dzień Kakumei, bo Kakumei został przeniesiony na 30, więc ja wrzucę film 31. Koniec roku z potężnym fajerwerkiem. No, kto by się spodziewał? Idę się napić, bo zaschło mi w gardle, a wam jeszcze raz dziękuję i życzę miłego popołudnia. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana.